Ten tani odkurzacz pionowy to prawdziwy hit sprzedażowy na AliExpress. Mieliśmy go przez ostatnie pół roku i wiemy o nim wszystko. Laresar X11 to odkurzacz, który trafił do mnie około pół roku temu. Kupiłem go na wyprzedaży na AliExpress podczas dnia singla i zapłaciłem za niego nieco ponad 300 zł. Dziś, po pół roku użytkowania, na kanale Co do Domu sprawdzimy, co potrafi ten sprzęt, który na papierze wygląda naprawdę dobrze. Mamy tutaj potężną moc sącą na poziomie 65 kPa, co w tym segmencie cenowym robi naprawdę kolosalne wrażenie. Do tego mamy około godzinę pracy na baterii, czy też elektroszczotkę z podświetleniem LED. Wszystko brzmi naprawdę dobrze, a jak jest w praktyce? Cóż, to nadal dobry sprzęt, ale wbrew pozorom wcale nie jest pozbawiony wad. Plusem rzeczonego modelu jest to, że zdecydowanie można pomylić go z Dysonem. Inspiracja chińskich inżynierów sprzętami tej renomowanej marki jest aż nadto widoczna. Fioletowe i żółte barwy to barwy, które są charakterystyczne dla Dysonów, więc pod tym względem, jeżeli ktoś oczywiście lubi sprzęty tej marki, to jest spory plus. Minusem natomiast jest bateria. Wydaje się, że w tym sprzęcie zastosowano dość słabe ogniwa, biorąc pod uwagę to, że w przeciągu pół roku według mnie odczuwalnie spadł czas pracy na baterii, jeśli chodzi o tryb turbo. To jest najbardziej widoczne, bo z deklarowanych 17 minut przez producenta nagle zostaje około 10-12, a dodatkowo mamy tutaj jeszcze jedną kwestię, która wpływa na komfort użytkowania tego sprzętu. Mianowicie po wyczerpaniu części baterii moc sąca zmniejszana jest mniej więcej o połowę. To dość mocno utrudnia odkurzanie. No i cóż, sprawia, że musimy dbać o naładowaną baterię naprawdę często. Bateria degraduje się więc naprawdę szybko, a pewnym rozwiązaniem byłby zakup dodatkowego akumulatora. To jednak nie jest taka prosta opcja, bowiem płacimy za niego około 200 zł. Biorąc pod uwagę, że cały sprzęt nowy kosztuje około 400 w tym momencie, mam wątpliwości, czy zakup dodatkowego akumulatora na pewno jest dobrą inwestycją. Pewne zastrzeżenia można mieć także do ergonomii tego sprzętu. Teoretycznie odkurzacz nie jest zbyt ciężki, waga całej konstrukcji to około 3 kg, a nawet nieco mniej. Natomiast umieszczenie rączki na samym końcu sprawia, że przy dłuższym odkurzaniu lub na przykład sięganiu do sufitów ten ciężar jest naprawdę odczuwalny. Tutaj można było zastosować trochę inne rozwiązanie, które pewnie nieco mniej dawałoby nam się w znaki przy dłuższym odkurzaniu. Nieco zawiedzeni mogą być także amatorzy wszechobecnej estetyki. Już po wyjęciu odkurzacza z pudełka było widać różnorodne artefakty na plastikach. Tutaj producent nieco przeoszczędził, jeśli chodzi o wykończenie poszczególnych elementów, ale widać to głównie na szarych, błyszczących plastikach. Poza tym jest naprawdę nieźle. Można jednak wspomnieć o tym, że po tych kilku miesiącach użytkowania główna rura teleskopowa, która jest wykończona w kolorze fioletowym, no jednak jest nieco odrapana. To już kwestia tego, że po prostu odkurzacz obija się o różnorodne meble, więc tu i ówdzie rysy niestety widać. Ale umówmy się, to nie jest też sprzęt, który będzie stał w reprezentacyjnej części salonu. Bądźmy poważni. No ale dobra, bo zaraz okaże się, że zakup tego Laresara był pomyłką, której jednoznacznie żałuję. A wcale tak nie jest, bo to sprzęt o naprawdę solidnych parametrach. Po pierwsze primo, ten odkurzacz po prostu spisuje się dobrze. Wciąga nieczystości tak, jak ma to robić. Robi to naprawdę skutecznie. Nie trzeba kilka razy przejeżdżać po tym samym miejscu, by wciągnąć różnorodne kurze czy zabrudzenia z podłogi. Oczywiście najskuteczniej odkurza w trybie Max, co jest raczej cechą charakterystyczną dla praktycznie wszystkich odkurzaczy pionowych, ale nie da się ukryć, że w tej cenie ciężko oczekiwać od odkurzacza pionowego czegoś więcej. Co ważne, jest to odkurzacz stosunkowo cichy. Deklarowane przez producenta 84 dB tak naprawdę nie są za bardzo odczuwalne podczas odkurzania. Przecież odkurzacz musi hałasować, a to, czy robi to nieco głośniej, czy nieco ciszej, jest już kwestią bardziej własnych odczuć. Na plus tego odkurzacza bez wątpienia działa spasowanie poszczególnych elementów. Poszczególne końcówki, czy też rura teleskopowa świetnie siedzą, zamontują się na klika, więc ciężko tutaj narzekać na jakiekolwiek problemy ze spasowaniem, czy też wytrzymałością odpowiednich komponentów. To naprawdę dobra robota, która nie ustępuje wielu droższym modelom z różnych półek cenowych. Laresara X11 warto także pochwalić za naprawdę sprawnie działającą elektroszczotkę. Jej konstrukcja wałka, która zapobiega plątaniu się włosów, działa naprawdę dobrze. Tak naprawdę sytuację, w której musiałem pozbywać się manualnie włosia z elektroszczotki, można policzyć na palcach jednej ręki.
No dobra, może na palcach 2 rąk. Tak czy owak działa to wszystko naprawdę sprawnie i ciężko przyczepić się do jej działania. Plusem jest także podświetlenie LED w kolorze zielonym, dzięki czemu dokładnie widzimy wszelkie zabrudzenia, nawet w gorzej oświetlonych miejscach. Choć, szczerze powiedzmy, czasami lepiej byłoby nie widzieć tego, co znajduje się na podłodze przed sprzątaniem. Cieszy także sporych rozmiarów pojemnik na odpadki. Ma on pojemność 800 ml, więc spokojnie wystarczy nam na więcej niż jedno sprzątanie. Tak naprawdę jego obsługa jest banalnie prosta i możemy jej dokonywać na 2 sposoby. W niektórych przypadkach wystarczy pociągnąć za dźwignię umieszczoną na jednostce centralnej, nawet nie odpinając zbiornika od reszty konstrukcji. Wtedy zwalnia się zamknięcie od spodu, a odpadki po prostu wylatują do kosza. Często jednak konieczne jest bardziej kompleksowe opróżnianie. Wtedy po prostu wyciągamy zbiornik, demontujemy filtry i otrzepujemy je z kurzu. Całość zajmuje może z 30 sekund, więc jest naprawdę prosto. Jeśli szukacie odkurzacza pionowego z solidnym zestawem akcesoriów, no to raczej nie ten adres. Mamy tutaj prawdziwą podstawę podstaw, bowiem w zestawie oprócz głównej jednostki centralnej, rury teleskopowej i wspomnianej już elektroszczotki mamy także typową stawkę szczelinową, a także taką oto wąską stawkę z włosiem, która pozwoli nam chociażby odkurzyć meble. Dzięki tym dodatkom możemy jednak odkurzacz zabrać śmiało do samochodu i dokładnie posprzątać wnętrze, co oczywiście generuje spore oszczędności na wizytach na stacji benzynowej i korzystaniem z różnego rodzaju umieszczonych tam odkurzaczy centralnych. Tak czy owak, pod tym względem jest naprawdę nieźle. Nie brak także specjalnego wieszaka na to urządzenie. Zapomnijcie tutaj o jakichkolwiek stacjach dokujących z automatycznym ładowaniem. Tutaj po prostu mamy kawałek plastiku, do którego wsadzamy jednostkę centralną i właściwie to tyle. Plusem jest to, że do zestawu dołączono kołki montażowe, więc nie musimy ganiać po marketach budowlanych, szukając odpowiedniego zestawu kołków do montażu w ścianie. Niewątpliwym plusem tego odkurzacza jest system filtracji oparty na 2 filtrach węglowych HEPA, które możemy w każdej chwili zmyć. Dodatkowym bajerem jest także obecność w zestawie tabletek zapachowych, które wrzucamy do odkurzacza i w trakcie odkurzania wokół roznosi nam się piękny zapach, oczywiście w wybranym wariancie. Nie jest to może specjalnie skuteczne rozwiązanie, ale z pewnością jest to bajer, który po prostu warto docenić. Co tu dużo mówić, pomimo dość średniej baterii, Laresal X11 to odkurzacz pionowy, który wypada naprawdę solidnie i od nas może śmiało dostać odznakę świętej opłacalności. To bowiem odkurzacz, który ma bardzo mocny silnik z odpowiednią siłą ssącą. Bateria na początku wypada dość solidnie, ale potem jednak przydałaby się jej wymiana, o ile oczywiście się na to zdecydujemy. Plusem na pewno jest elektroszczotka, która działa bardzo dobrze, a całość wydaje się być odpowiednio spasowana. No i przede wszystkim niewątpliwym atutem tego odkurzacza jest cena. Płacimy za ten sprzęt 400 zł, co raczej nie zrujnuje naszego budżetu domowego, a z pewnością pozwoli uzyskać naprawdę solidny, dobrze wyceniony sprzęt. A jeżeli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście czekamy od Was na łapki w górę, na subskrypcję i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to także na komentarze.